Kochłowicach znane jest jego nazwisko. Antoni Mańka. Do dnia dzisiejszego stoi jego duży dom. Znają go przede wszystkim z pierwszej książki, traktującej właśnie o dziejach Kochłowic. Jego Kronika Kochłowic została wydana w roku 1925. Gdzie dzisiaj nasza wioska, mieszkały wszelkiego rodzaju drapieżne zwierzęta i różnych gatunków ryby. Już 2 wieki prędzej istniały osady, na przykład Mikołów, zwany Koziogórka, lub Bytom, zwany Kołobrzegiem, także Gliwice i Mysłowice. W XII wieku gromady różnych narodów przeciągały na zachód, pomiędzy nimi Słowianie. Pokarmem ich było mięso zwierząt, czarny chleb, na co ziarno tarli kamień o kamień. Pili i miód, którego bywało w takiej ilości, że po drzewach się lał z góry, aż na ziemię. W tym czasie, gdy naród silniejszy napotkał osadę słabszą, zazwyczaj wszystkich wymordowano, bogactwo zabrano i osadę spalono. Gdzie dziś leży cząstka wioski zwana Solarnią, tam właśnie znajdował się wielki skład soli, ukryty przed napadem nieprzyjaciela. Młodzieniec, gdy był posłuszny i pracowity, po kilkunastu latach pracy mógł się ożenić z dziewicą. Dopiero gdy Śląsk odczepiono od Polski, już nie byli właścicielami swej ziemi, lecz niewolnikami szlachcica. Szlachcic, chcąc mieć nad poddanymi większy pogląd, kazał wybudować zamek. Na mieszkańca tego zamku obrany został jeden z najbliższych pana szlachcica, zwany Kochłowiuszem. Pewnej ciemnej nocy horda tatarska zdradziecko napadła zamek, wymordowała państwo i służbę z wyjątkiem jedynej córeczki Marysi. Tę dziewicę zabrali z sobą na koń, przejechawszy całą wioskę, niedaleko za jej granicami. W sposób zwierzęcy ją zhańbili. Tam ją znaleziono i w tym miejscu pochowano. W końcu XVII wieku przez mistrzów z Saksonii pierwsze piece żelazne zostały zbudowane fresowniami zwane i to w Halembie. Z tego powstały w okolicy różne huty. Te piece żelazne mogły być opalone tylko węglem drzewnym. Z tego powodu przyszło do bardzo znacznej pracy w lasach. W tym czasie nikt ziemniaków nie znał, dopiero gdy gospodarze zobaczyli, jak robotnicy pochodzący ze Saksonii spożywali pieczone ziemniaki, czemu się bardzo dziwili. W tym czasie znaleziono też węgiel kamienny na kopalni Hugona. Od tego czasu, kiedy poznano wartość węgla, zaczęto budować wiele fabryk i cegielni, które do dziś mamy. W roku 1922 po przyłączeniu województwa śląskiego do Polski kilku zacnych obywateli gminy kochłowickiej utworzyło komitet i uchwalili na znak wielkiej radości z przyłączenia do ojczyzny usypać kopiec wielki na wzór kopca Kościuszki pod Krakowem.